witajcie w nowym filmie na moim kanale. Wiem, że miałam zrobić coś innego, ale szykuje mi się wyjazd, więc stwierdziłam, że nagram takiego luźnego vloga. Niestety zgubiłam zakładkę w książce, więc będę musiała odnaleźć, gdzie jestem. Natomiast czytam obecnie Ucieleśnione emocje Vivid Aurum, napisane przez Aleksandrę Turek. Bardzo podoba mi się ta książka. Poza niektórymi błędami, które się w niej pojawiają, takimi stylistycznymi, może tak, no to jest to naprawdę świetna książka. Już szukam, dobra, chyba byłam w 10 rozdziale albo troszkę dalej, no natomiast dobra. Od 10. Jest to książka o Livid, która przeprowadza się do Korei Południowej, żebym znowu się nie pomyliła, powiedziała północnej. No i tam ona pracuje w stajni, ma zaprzyjaźniony zespół muzyczny K-popowy Astralni. No i ci astralni skrywają taki przed światem sekret, że ucieleśniają emocje w zwierzęta. No i tam jeden z tych przyjaciół już się przed Livid otworzył. No i ta sytuacja może sprowadzić na Livid, i w sumie nie tylko na Livid, ale i na cały świat, pewne problemy. Także no, dosyć ciekawa fantastyka. Wiem, że jest to tom pierwszy, więc czekam też na tom drugi. I jak na razie mówię, że warto, ale zobaczymy, co dalej pokaże, bo ta książka jest dość duża. No i ona jest bardzo w ciekawym wydaniu wydana, w sensie w ciekawym wydaniu, w ciekawym formacie, bo jest większa niż zwykłe książki. Jako że też dziś jest Czarny Piątek, no to byłam w mojej ulubionej rosyjskojęzycznej księgarni zakupić sobie książki, bo była promocja minus 20%, co jest bardzo fajną okazją jak dla mnie, ale nie mogłam w zasadzie nic znaleźć, bo miałam na stronie internetowej, wybrałam sobie książki Daphne du Maurier, natomiast na miejscu okazało się, że nie ma, więc będę musiała sobie zamówić przez internet. Natomiast na miejscu odnalazłam zbiór opowiadań Franka Herberta, czyli autora Duny. Ja bardzo Dunę polubiłam i chętnie przeczytam kolejne części. Natomiast ta ekskluzywna klasyka, jak się nazywa ta seria, jest jedną z moich ulubionych serii i wydań, bo są tak pięknie wydawane, takie proste, a jednak z takim smaczkiem. No i postanowiłam zakupić. Kosztowała mnie ona 18 zł 40, przepraszam, już okłamałam, 18 zł 20 groszy, więc uważam, że jak za książkę jest to dobra cena, także na pewno będę też czytać. No, ale najpierw będę skupiała się właśnie na Ucieleśnionych emocjach od Aleksandry Turek, więc zabiorę Was ze sobą w moją podróż i będziemy tam razem czytać i będę Wam opowiadać w trakcie, na czym ta książka polega. Także co? Do zobaczenia w kolejnych update'ach. Cześć!
Myślę, że w trakcie drogi udało mi się sporo przeczytać ucieleśnionych emocji Vivid Aurum od Aleksandry Turek. I powiem tak, że na początku przepraszam, myślałam, że ta fabuła pójdzie trochę w innym kierunku, natomiast z każdym rozdziałem przeczytanym fabuła zmierza w zupełnie inną stronę, co bardzo mi się podoba. I nie spodziewałam się, że tak będzie. Także będę czytać. Premiera książki jest właśnie dzisiaj, czyli 30 listopada, więc jeżeli chcecie, to odsyłam Was na stronę Empiku, bo tam można kupić. Podejrzewam, że też na stronie wydawnictwa można kupić. Ja podlinkuję tą książkę w opisie. Na razie będę znowu czytać, a później wybiorę się gdzieś na spacer z tym oto kawalerem. No i będziemy zwiedzać miasto. Pokażę Wam co nieco i myślę, że będzie bardzo fajnie. Także powracam do czytania ucieleśnionych emocji. Naprawdę taki plot twist był właśnie w książce, że no nie spodziewałam się i byłam bardzo zaskoczona. No. Także więcej powiem później, jak więcej podczytam, bo na razie no, za wiele nie wiem też, ale też nie mogę za wiele Wam zdradzić, żeby Wam było ciekawie czytać tę książkę, więc muszę pomyśleć, co więcej Wam powiedzieć o ucieleśnionych emocjach. Ale jest naprawdę przepięknie wydana ta książka. Poza drobnymi błędami stylistycznymi, które się pojawiają i faktycznie ktoś mógł ich nie wyłapać, to nie przeszkadza to w żadnym opisie. Także ja lecę, bo tutaj awantura się rozgrywa.
showroom. Natomiast no, jestem w połowie. Akcja rozwija się bardzo dynamicznie i bardzo mi się to podoba. Tyle nowych rzeczy się dowiadujemy, że książka cały czas trzyma w napięciu i nie pozwala nam jakby odpuścić tej książki, więc bardzo się cieszę. Jest to przyjemna przygoda. No i wielu wątków nie mogę Wam poruszyć, bo będą to spoilery. Natomiast no, to, co się tutaj dzieje, na pewno się spodoba fanom fantastyki. No i co ciekawe, te ucieleśnione emocje są jakby emocjami tych ludzi, natomiast one też same są jakby dzikimi zwierzętami, więc mają te dzikie cechy w sobie. Też to jest bardzo fajne. No i pomimo tego, że jeszcze nie ukończyłam tej książki, chyba nawet nie jestem jeszcze w jej połowie, no to czekam już na drugi tom, bo wiem, że to jest pierwszy, no i czekam na drugi, bo chcę się dowiedzieć więcej i nie chcę opuszczać tego świata, dlatego też tak powoli czytam, że staram się jakby rozciągnąć to w czasie większym, natomiast trzeba jednak przeczytać, żeby wiedzieć więcej. No, ale właśnie bardzo fajna książka, więc lecę czytać dalej, może coś jeszcze pokażę więcej. Na pewno będę chciała jeszcze trochę powiedzieć o tej książce. Także do zobaczenia w kolejnych update'ach czytelniczych. Kolejnym update'cie czytelniczym i w zasadzie nie tylko. Jestem tutaj w ucieleśnionych emocjach na stronie 224. Planuję dzisiaj skończyć, żeby już jutro Wam dograć końcówkę mojej recenzji na temat tej książki. W ogóle doszłam do takiego momentu, gdzie nie mogę oderwać się od lektury i naprawdę ciężko jest mi to zrobić i staram się to szybko skończyć, bo chcę po prostu jak najszybciej przeczytać i dowiedzieć, co będzie dalej, bo dzieją się tu takie niestworzone historie. No jest to fantastyka, więc to wiadomo, że są tu takie właśnie rzeczy. Z kolejnych informacji dorwałam dzisiaj w Empiku książkę za 4,50. Co prawda ma podniszczoną okładkę, ale w zasadzie mi to nie przeszkadza, wydaje się ciekawa. Jest to książka mężczyzny, którego nigdy nie spotkałam, od Ellie Cook. Trochę już tam ją sobie zaczęłam czytać, natomiast no, przez to, że mam zobowiązania inne, no to najpierw zajmę się tymi zobowiązaniami, by potem przejść do tej właśnie książki, ale z opisu i z początku, bo przeczytałam chyba pierwsze 3 rozdziały, to bardzo mi się podoba. Mamy tutaj Hanę, która gdy wychodzi z siłowni, no to odbiera pewien telefon od no nie wiem jak się nazywa to imię, który chce z nią porozmawiać w sprawie pracy, rozmowy o pracy. Okazuje się, że ma on błędny numer, natomiast z tego takiego śmiesznego błędu wychodzi ich znajomość, bo chętnie ze sobą piszą teraz obecnie przez komunikator, w sensie przez WhatsApp. Więc taki dobry deal zrobiłam za 4,50. Książkę to aż naprawdę nie żal mi tego, że ta okładka jest tak zniszczona, bo dla mnie ważne to, by w środku było wszystko. No i z update'ów a propos mojego czytnika, który się zepsuł po raz drugi, no to odsyłam go na gwarancję. Natomiast na stronie
na Allegro chyba. Była promocja na Pocketbooka i stwierdziłam, że sobie kupię drugą książkę, tamtą albo komuś sprezentuję, kto będzie chciał, albo sprzedam, nie wiem. Kupiłam sobie Pocketbooka Basic Lux 4. Jak na razie mi się podoba, czekam jeszcze na etui, dla niego już powoli go sobie tutaj ustawiam pod siebie jak najlepiej. Mam nadzieję, że wytrzyma mi dłużej niż Inkbook i że nie będzie z nim takich problemów, bo nie chciałabym tego. Chciałabym, żeby trochę działał. Natomiast no, została mi ta firma polecona jako dobra, więc ryzykuję i będę mieć. Powiem tak, że w porównaniu do Inkbooka bardzo szybko chodzi ten czytnik, ta elektroniczna książka. Bardzo szybko, płynnie chodzi, wszystko fajnie się ustawia. Co prawda w Inkbooku był Bluetooth i można było tam słuchać audiobooków. Tutaj w tej wersji tej opcji nie mam. Natomiast no, czy jest mi to aż tak potrzebne? Chyba nie. Ważne, by można było czytać tutaj wszystkie e-booki, które mam. No, a mam ich sporo i dosyć sporo do przeczytania, chociaż nie wgrywam tu wszystkich, które mam, a te, które na pewno chcę przeczytać w najbliższym czasie i które są mi potrzebne do współpracy. No, także co? Ja dam kamerą współpracy i ja dam wam jeszcze znać już w kolejnym update'cie, dodam końcówkę tej książki, a teraz zabieram się do czytania, żeby właśnie ją już ukończyć, byście mogli poznać mój osąd. Także jak na razie mówię wam cześć! Ucieleśnione emocje i muszę stwierdzić, że była to świetna przygoda. Nie spodziewałam się kompletnie takiego zakończenia książki. No, z takich smutniejszych informacji to będę musiała czekać na kolejny tom albo i kolejne tomy, bo historia obrywa się w połowie i będziemy musieli się dowiedzieć, co dalej. A Boże, jakie to było dobre, naprawdę. Aż nie umiem określić słowami tego, co chcę powiedzieć. Działo się tam tak wiele, tak wspaniałych przygód. Dowiedzieliśmy się mnóstwo rzeczy o innych światach. Także jest w tej historii wielki potencjał na to, by to była jakaś wspaniała seria. Dla przypomnienia powiem, że mamy tam Livit, która wraz z przyjaciółką jakby wylatują do Korei. No i tam też poznają, w sensie one poznają troszkę wcześniej, natomiast tam już lecą do swoich przyjaciół, do zaprzyjaźnionego zespołu pod nazwą Astralni. No i okazuje się, że
chłopaki umieją jakby ucieleśniać swoje emocje i te emocje ucieleśniają pod postacią różnych zwierząt. Tam nie wiem, czy to będzie zdradzenie, czy nie. Jest ryś, niedźwiedź, orzeł i różne inne. No i wpuszczają dziewczyny do swojego świata. Jest mnóstwo tam zwrotów akcji, mnóstwo przemyślanych historii. Mamy szpiegów, którzy pracują dla bogów, by tych ucieleśnionych zniszczyć. Więc bardzo ciekawa fantastyka. Jeżeli ktoś chciałby poznać, to na stronie wydawnictwa można zakupić. Na stronie Empik chyba też już można zakupić. Ja dodam linki w opisie. A z tego, co kojarzy, to właśnie widziałam najczęściej na Empiku tę książkę. No, ale podlinkuję wszystkie, gdzie znajdę, żebyście wiedzieli. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. A, może jeszcze powiem. Zakupiłam nowy czytnik, o którym mówiłam już w tym filmie, ale będę teraz czytać książkę również na recenzję. Prywatna ochrona, napisaną przez Stefanię Kazakową. Ja zaczęłam ją na poprzednim czytniku, nie udało mi się skończyć, więc teraz będę siedzieć jeszcze trochę i czytać. Widzę, że nie jest to długa książka, więc mam nadzieję, że szybko się z nią uporam. Także co? Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w kolejnych. Cześć! Pa, pa!